Witaj wędrowcze pośród gwiazd. Czy zdarzyło ci się kiedyś spotkać zupełnie obcą osobę i w ułamku sekundy poczuć, że znasz ją od dawna? A może odwiedziłeś miejsce, w którym nigdy nie byłeś, a mimo to wiedziałeś, co znajduje się za rogiem? Te przebłyski, te momenty déjà vu, to pęknięcia w murze. Większość z nas idzie przez życie z pytaniem: kim jestem? Czujemy, że nasza historia nie zaczęła się w dniu narodzin, że jest coś więcej. Jednak gdy próbujemy sięgnąć pamięcią wstecz, napotykamy czarną ścianę, pustkę, ciszę. Dlaczego? Dlaczego Stwórca w swojej nieskończonej mądrości odebrał nam pamięć o tym, kim byliśmy? Dlaczego musimy uczyć się wszystkiego od nowa, popełniać te same błędy, cierpieć, nie wiedząc, za co płacimy? Dziś, opierając się na przekazach od zaawansowanych cywilizacji oraz na analizie starożytnych śladów, odsłonimy kurtynę zapomnienia. Dowiesz się, że twoja amnezja nie jest karą, jest darem. Jest najdoskonalszym zabezpieczeniem, jakie mogło zostać zaprojektowane dla twojego bezpieczeństwa. Zrozumiesz, dlaczego pamięć o poprzednich wcieleniach mogłaby cię zabić i jak prawo wszechświata chroni cię przed samym sobą. Weź głęboki oddech. Zanurzamy się w rzekę zapomnienia. Aby zrozumieć ten mechanizm, musimy najpierw zaakceptować fundamentalną prawdę, którą przekazują nam wyżej rozwinięte istoty, nasi opiekunowie. Ziemia jest szkołą. I to nie byle jaką szkołą. Jak zapewne pamiętasz z poprzednich lekcji, jest to Uniwersytet Przetrwania, planeta pierwszej kategorii, najtrudniejszy poligon doświadczalny w tej części galaktyki. Wyobraź sobie, że idziesz na bardzo trudny egzamin z matematyki. Nauczyciel rozdaje arkusze, ale na twoim arkuszu są nie tylko pytania, ale od razu wpisane poprawne odpowiedzi. Czy czegoś się nauczysz? Nie. Czy twój wysiłek będzie miał jakąkolwiek wartość? Nie. Czy rozwiniesz swoją inteligencję? Nie. Po prostu przepiszesz wynik. Dokładnie tak samo działa reinkarnacja na Ziemi. Gdybyś rodził się z pełną pamięcią swoich setek poprzednich wcieleń, z pełną wiedzą o błędach, które popełniłeś i sukcesach, które odniosłeś, twoje obecne życie byłoby farsą. Nie byłoby wyzwaniem. Nie musiałbyś dokonywać wyborów moralnych, bo znałbyś ich konsekwencje z góry. A w rozwoju duchowym nie chodzi o wiedzę wykutą na pamięć. Chodzi o doświadczenie. Chodzi o to, byś w sytuacji próby, nie pamiętając, że jesteś nieśmiertelną istotą, wybrał dobro zamiast zła. Tylko taki wybór, dokonany w ciemności materii, podnosi wibrację twojej wyższej jaźni. Jednak duchowi opiekunowie naszej planety wskazują na jeszcze jeden, znacznie bardziej dramatyczny powód naszej amnezji. Jest nim ryzyko odebrania sobie życia. Musimy zdać sobie sprawę z kontrastu. Większość z nas, zanim zeszła tutaj na Ziemię, do tego gęstego, ciężkiego ciała, przebywała w świecie astralnym lub na planetach wyższych kategorii. Tamte światy są pełne kolorów, których tutaj nie widzimy, pełne muzyki, która leczy, i miłości, która jest powietrzem. Gdybyś, budząc się rano w poniedziałek w zimnym, szarym mieście, mając przed sobą perspektywę ciężkiej pracy, chorób i starości, pamiętał tamten raj, nie wytrzymałbyś. Tęsknota byłaby tak potworna, tak miażdżąca, że większość ludzi dążyłaby do natychmiastowego zakończenia życia, byle tylko wrócić do domu. Kurtyna zapomnienia jest więc aktem łaski. Pozwala nam skupić się na tu i teraz. Pozwala nam cieszyć się małym ziemskim szczęściem, smakiem chleba, uśmiechem dziecka, słońcem na twarzy.
nie porównując tego ciągle z doskonałością, którą zostawiliśmy na górze. Dzięki temu, że nie pamiętamy, Ziemia wydaje się nam jedyną rzeczywistością, o którą warto walczyć. Kolejnym aspektem wynikającym z prawa wszechświata jest prawo nowego początku. Spójrz na ludzi wokół siebie. Twoi rodzice, twój partner, twoje dzieci, a nawet twój szef czy wrogi sąsiad. Ezoteryka uczy nas, że inkarnujemy się w grupach. Dusze, z którymi masz do załatwienia jakiejś sprawy, wracają razem z tobą. Wyobraź sobie teraz, że pamiętasz wszystko. Patrzysz na swojego ukochanego syna i nagle przypominasz sobie, że w poprzednim wcieleniu był on żołnierzem, który spalił twój dom i zabił twoją rodzinę. Patrzysz na swoją żonę i widzisz, że 2 wcielenia temu zdradziła cię i doprowadziła do ruiny. Czy byłbyś w stanie ich kochać? Czy byłbyś w stanie zbudować z nimi zdrową relację? Nie. Nienawiść, żal i chęć zemsty zniszczyłyby cię od środka. Pamięć byłaby więzieniem. Dlatego, kiedy rodzisz się na nowo, dostajesz czystą kartę. Nie pamiętasz, kto był katem, a kto ofiarą. Masz szansę pokochać dawnego wroga. Masz szansę naprawić błędy, nie będąc obciążonym balastem uprzedzeń. To genialny mechanizm psychologiczny Stwórcy. Amnezja jako narzędzie przebaczenia. Warto w tym miejscu spojrzeć na to, jak nasi przodkowie intuicyjnie walczyli z tym zapomnieniem. Zwróćmy uwagę na fascynujący fakt, mianowicie na obsesję dawnych kultur na punkcie mumifikacji i zachowania ciała. W Egipcie, w Andach, na Syberii, wszędzie znajdujemy groby, w których zmarli są zaopatrzeni w jedzenie, broń, ozdoby. Mumie są precyzyjnie konserwowane. Dlaczego? Skąd pochodzi idea nieśmiertelności? Skąd myśl o cielesnym zmartwychwstaniu? Dlaczego faraonowie wierzyli, że muszą zachować ciało, by móc żyć dalej? Z perspektywy wiedzy duchowej jest to dowód na to, że w głębi duszy każdy człowiek wie, że śmierć nie jest końcem. Ale ludzkość, odcięta od pełnej wiedzy, zinterpretowała to materialistycznie. Myśleli, że aby ja przetrwało, musi przetrwać ciało. Wierzyli, że bogowie wrócą i ich obudzą. Dziś wiemy, że to nie ciało musi przetrwać. Ciało jest tylko skafandrem, który zużywa się i jest wyrzucany. To świadomość, to wyższa jaźń przenosi pamięć. Nasi przodkowie czuli dzwon, ale nie wiedzieli, w którym kościele bije. Próbowali oszukać zapomnienie, balsamując zwłoki, podczas gdy prawdziwa pamięć jest zapisana nie w mózgu mumii, ale w elektronie wyższej jaźni. Właśnie, mechanika wyższej jaźni. Przypomnij sobie lekcję o wyższej jaźni. To klucz do zrozumienia tematu. Pamiętaj, że ty, tutaj na Ziemi, jesteś tylko 1/9 całości. Twoje ciało fizyczne i twój fizyczny mózg są zbyt małe, zbyt ograniczone, by pomieścić pamięć tysięcy lat. Gdybyś spróbował wgrać dane z superkomputera na dyskietkę z lat 90., dyskietka by się spaliła. Twój mózg jest taką dyskietką. Jest stworzony tylko do obsługi tego jednego życia. Gdyby nagle spłynęła na ciebie wiedza o wszystkich twoich śmierciach, o wszystkich traumach, o kosmicznej historii, twój układ nerwowy by tego nie wytrzymał. Skończyłbyś w szpitalu psychiatrycznym. Dlatego pamięć jest przechowywana w chmurze, w tej części ciebie, która została na górze, pozostałe 8/9. Ona pamięta, ona wie i czasami poprzez sny lub intuicję przesyła ci małe paczki danych. Tylko tyle, ile jesteś w stanie udźwignąć. Prawo wszechświata mówi jasno:
Rozwój odbywa się poprzez pokonywanie oporu materii. Gdybyś pamiętał, że jesteś potężnym duchem, materia nie stawiałaby oporu. Problemy finansowe, choroby, zdrady, traktowałbyś to jak grę wideo, wiedząc, że to iluzja. Ale ty masz to traktować poważnie. Masz czuć ból, masz czuć strach i mimo to wybierać miłość. To jest test. Jeśli wiesz, że ogień parzy, nie wkładasz ręki do ognia. To jest wiedza. Ale jeśli nie pamiętasz, a twoja intuicja mówi nie rób tego i ty jej posłuchasz, to jest mądrość. Jesteśmy tu, by zamienić wiedzę w mądrość. Czy jednak zapomnienie jest absolutne? Nie. Istnieją przecieki. Czasami, gdy spotykamy kogoś ważnego, nasza aura rezonuje z jego aurą. Czujemy ten magnetyzm. To nie przypadek. To sygnał z wyższej jaźni. Zwróć uwagę na tego człowieka. Macie coś do zrobienia. Dzieci do pewnego wieku często mówią o innych rodzicach, o lataniu, o kiedy byłem duży. My to bagatelizujemy, nazywamy wyobraźnią. A to są resztki pamięci, zanim kurtyna opadnie szczelnie około 6–7 roku życia. Również w chwilach wielkiego zagrożenia życia lub podczas głębokiej medytacji kurtyna się uchyla. Ludzie, którzy przeżyli śmierć kliniczną, często mówią: wiedziałem wszystko, zrozumiałem sens każdego zdarzenia. Ale gdy wracają do ciała, wiedza znika. Zostaje tylko uczucie spokoju. Mój przyjacielu, nie walcz z brakiem pamięci. Nie próbuj na siłę poprzez wątpliwej jakości hipnozy grzebać w poprzednich wcieleniach tylko z ciekawości. Jeśli masz coś wiedzieć, dowiesz się tego w odpowiednim momencie. Twoja wyższa jaźń odsłoni przed tobą dokładnie tyle, ile jest ci potrzebne do rozwiązania obecnego problemu. Zaufaj temu procesowi. Skup się na tym życiu. To jest jedyny czas, na który masz wpływ. To, kim byłeś, czy królem, czy żebrakiem, nie ma znaczenia. Ważne jest to, kim jesteś dzisiaj i jakie decyzje podejmujesz teraz. Budujesz swoją przyszłość na fundamencie przeszłości, której nie musisz pamiętać, by z niej korzystać. Twoje talenty, twoje lęki, twoje pasje to są echa poprzednich wcieleń. One są w tobie. Nie musisz ich nazywać, wystarczy, że będziesz ich używać do czynienia dobra. Jesteś podróżnikiem, który na chwilę odłożył mapę, by sprawdzić, czy potrafi nawigować patrząc w gwiazdy. I radzisz sobie świetnie. Zastanów się przez chwilę. Gdybyś jutro odzyskał pełną pamięć o wszystkich swoich czynach z ostatnich 10 000 lat, czy byłbyś w stanie spojrzeć w lustro z miłością? Daj znać w komentarzu, czy uważasz amnezję za dar, czy za przekleństwo. Jeśli chcesz dalej odkrywać mechanizmy rządzące twoją duszą i wszechświatem, zostań tutaj na dłużej. Przed nami jeszcze wiele tajemnic do odkrycia. A tymczasem do usłyszenia w kolejnej lekcji.